Nasze ferie w mieście Krakowie z UNICEF-em były dla nas w tym roku ogromnym wyzwaniem, ponieważ pierwszy raz realizowaliśmy je dla tak różnorodnej, ale tak szalenie ważnej grupy mieszkańców, jak dzieci i młodzież, które przyjechały do nas w ubiegłym roku z Ukrainy. Było to zadanie tym bardziej ważne dla nas, że wiemy, iż nie ma integracji bez różnorodności, czyli chcieliśmy, aby te ferie były feriami dla wszystkich. Zaproszenie do udziału w tych feriach wystosowaliśmy więc do wszystkich mieszkańców Krakowa, tych nowych, jak i tych, którzy to miasto wybrali na swoje miejsce do życia już dawno temu. Dzięki naszemu sponsorowi, czyli UNICEF-owi, udało nam się zrealizować te ferie z ogromnym rozmachem. Mając na myśli rozmach, mówię o ponad 8 000 dzieci i młodzieży, którzy wzięli udział w licznego rodzaju atrakcjach. Mówimy atrakcjach, ale mamy na myśli zarówno aktywności, różnego rodzaju warsztaty artystyczne, edukacyjne, teatralne, jak i sportowe, ponieważ chcieliśmy, żeby ten czas krótki tak naprawdę, okres 2 tygodni tej zimowej przerwy był pełen zabawy, żeby był nieobciążony żadnymi troskami, żadnymi problemami, żeby pozwalał przewietrzyć głowę, odpocząć od poprzednich, minionych wydarzeń, ale też przede wszystkim, aby pozwolił przygotować się dzieciakom na rozpoczęcie nowego semestru szkolnego, który czekał ich już niebawem. Nie byłoby też zorganizowanie tych ferii możliwe oczywiście bez współpracy z Urzędem Miasta Krakowa, a dokładnie z Wydziałem Edukacji, który dzielnie nas wspierał zarówno w zakresie przygotowania tych ferii merytorycznie, jak i promocyjnie, i oczywiście naszemu partnerowi UNICEF-owi, za co zawsze dziękujemy za tą współpracę i tylko po takich kolejnych wspólnych akcjach jak lato w mieście, jak jesień w mieście, jak ferie w Krakowie mamy apetyt na więcej. Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, gdzie już niebawem kolejna oferta. Tuż po wybuchu wojny w Ukrainie rozpoczęliśmy działania mające wspomóc dzieci i młodzież, które przyjechały do Krakowa. Nawiązaliśmy w tym celu współpracę z Funduszem Narodów Zjednoczonych na rzecz dzieci, ale też szybko przystąpiliśmy do wspólnych działań z Fundacją Internationaler Bund Polska. W ramach tych działań organizowane są m.in. różnego rodzaju zajęcia integracyjne. Od samego początku było to dla nas bardzo ważne działanie, ponieważ z jednej strony chcemy, aby poznawały się dzieci polskie z dziećmi ukraińskimi, ale też z dziećmi z innych krajów, które mieszkają w naszym mieście. I tak w te ferie organizujemy całe mnóstwo atrakcji skierowanych do dzieci z Krakowa. Wśród nich są m.in. interesujące warsztaty teatralne, które odbywają się w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego, ale też wiele innych bardzo ambitnych działań kulturalnych czy sportowych, z których bardzo chętnie korzystają dzieci i młodzież. Zimowe ferie dla dzieci organizujemy po raz kolejny. Zawsze mają formułę integracyjną, a więc to nie tylko wypoczynek, ale spotkanie dzieci różnych kultur, posługujących się różnymi językami. Po pierwsze, dobrze się bawimy i to nam daje radość. Po drugie, poznajemy się nawzajem, poznajemy swoje kultury, swoje języki i cały program zbudowany jest na potencjale dzieci, ponieważ uczestnikami naszych półkolonii są dzieci z niepełnosprawnościami. Kolonie dla dzieci niepełnosprawnych z Krakowa, z różnych szkół specjalnych. Przyjmujemy dzieci niepełnosprawne ze stopniem niepełnosprawności umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz sprzężeniami. Staramy się prowadzić półkolonie w duchu integracji. Mamy dzieci z Ukrainy, mamy dzieci z Polski, mamy również podopiecznych z Białorusi. W naszym repertuarze półkolonii przewidzieliśmy takie atrakcje jak wycieczki do parku lotników, wycieczki do ogrodu botanicznego, oczywiście z przewodnikiem, różnorakie atrakcje jak bal karnawałowy, olimpiady specjalne, warsztaty plastyczne, było pieczenie muffinek. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie.
Witam serdecznie, Adam Grzanka, jestem tutaj konferencjerem i animatorem. Sama akcja jest właściwie arcyzacna, no bo nie może być wiele lepszych rzeczy niż darmowe lodowisko w samym centrum Nowej Huty. Jest to, z tego co wiem, akcja, która powstała w wyniku wspaniałego związku, tudzież wręcz symbiozy IB Polska, Urzędu Miasta, UNICEF-u, no i oczywiście Nowochódzkiego Centrum Kultury. Już parę dni to trwa. Ja sobie tu jeżdżę, pokazuję dzieciakom wraz z instruktorami, którzy, muszę podkreślić, posiadają skille językowe. Jeden z naszych instruktorów, Adam, włada ukraińskim, drugi angielskim, trzeci pan instruktor również jest tu w godzinach porannych, więc właściwie młodzież, która tu przyjdzie, ma pełne wsparcie, jeżeli chodzi o naukę jazdy na łyżwach, ale przyznam, że dla mnie istotny jest również jakiś taki aspekt socjalizacyjny, ponieważ powoli tutaj jakieś znajomości się zawiązują, może przyjaźnie. Lodowisko jest idealnym pretekstem, żeby podjechać do drugiej osoby, podpytać, a jak lewa noga ma być podniesiona i tak dalej, i tak dalej. I to naprawdę tutaj się dzieje, więc właściwie w czasach kompletnej desocjalizacji młodzieży, no to niewiele rzeczy może być lepszych niż ten sposób integracji i to na świeżym powietrzu, a nie przed komputerem. Mógłbym mówić tak godzinami, bo ta akcja jest wspaniała, ale chyba muszę iść pojeździć troszeczkę. Cieszymy się, że wspólnie z IB Polska, Fundacją UNICEF i Wydziałem Edukacji mogliśmy się spotkać po raz kolejny na feriach z badmintonem. 40 dzieciaków aktywnie bierze udział od poniedziałku. Zajęcia są zróżnicowane, mamy oprócz badmintona wiele gier, zabaw, tak żeby nie było nudno. Bardzo fajnie, że te dzieci też nawiązując nowe znajomości, poznają nowe kultury, bo też mamy różne narodowości. Uczą się dzięki temu tolerancji. Myślę, że to jest bardzo duża wartość dodana. Dla samego sportu to też jest, myślę, że bardzo dobre i pożyteczne, że te dzieci często zaszczepione na takich półkoloniach później mogą kontynuować choćby tą dyscyplinę, jaką jest badminton. Oczywiście też tutaj za nami jest hala tenisowa, też obok jest boisko do piłki nożnej, gdzie też nie samego badmintona, tylko właśnie, żeby te dzieci były ogólnie wysportowane. Zabieramy i tutaj. Oprócz współzawodnictwa, które tutaj właśnie jest dziś na kortach, też uczymy zasad przede wszystkim fair play. Najważniejsze tutaj dla nas jest to, żeby te dzieci się dobrze bawiły, żeby nie było takiej przesadnej chęci wygrywania, ale właśnie ten sport ogólnie ma być taką też lekcją dla nich, że to współzawodnictwo jest najważniejsze, nawet w indywidualnych dyscyplinach. Zimowe ferie na Wawelu, czas, w którym spotykają się na Wzgórzu Wawelskim rodziny polskie i ukraińskie, wspólnie bawią się, wspólnie wykonują małe dzieła sztuki, wspólnie poznają zamek i... No, w ogóle cały program ferii zimowych zatytułowaliśmy Działaj i lśnij. Właśnie dlatego, żeby wzbudzić w dzieciach to zainteresowanie do działania, do twórczego działania i tworzenia pięknych rzeczy. Dzięki swoim talentom artystycznym, aktorskim, które mogą wykorzystać podczas ferii. No i dzięki temu dobrze się bawić i integrować. Dobrze się bawić i integrować. Mamy na myśli oczywiście właśnie rodziny ukraińskie i polskie, które poznają siebie nawzajem, ze sobą współpracują i dobrze wspólnie spędzają czas. Znajdujemy się w Teatrze Baraka na krakowskim Kazimierzu i robimy w czasie ferii zimowych projekt Ferie w Teatrze Baraka. W ramach tych warsztatów, które tutaj prowadzimy, robimy właśnie warsztaty plastyczne, uczymy dzieci różnych technik plastycznych jak linoryt, monotypia. Pracowaliśmy w glinie, rysowaliśmy, malowaliśmy, integrowaliśmy się. Mamy dzieci z Polski, z Ukrainy, obecnie też z Białorusi.
Warsztaty teatralne pod nazwą Ferie w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie to warsztaty przygotowane specjalnie dla troszeczkę starszej młodzieży, czyli dla osób w wieku 16-24 lata. Są to warsztaty, które prowadzi Anna Syrbu, czyli aktorka z Ukrainy, która obecnie znajduje się w zespole Teatru Słowackiego właśnie, czyli naszego teatru. Są to warsztaty, które bardzo duże skupienie kładą na głos, na pracę z głosem, na różne techniki używania głosu i ćwiczenie go tak, aby wykorzystać go jak najlepiej w pracy aktora, ale nie tylko te warsztaty są istotne dla osób, które zamierzają jakoś związać swoją przyszłość właśnie z zawodem aktora, lecz także, żeby gdzieś kiedyś te umiejętności wykorzystać w przyszłości. Nie należy zapominać, że te warsztaty mają także wymiar integracyjny. Integrują się tutaj osoby zarówno z Ukrainy, jak i z Polski. Współpracują razem i w ten sposób zyskują pewne kompetencje społeczne, które pozwalają razem współistnieć tym dwóm narodowościom obecnie tutaj w Polsce, robiąc coś kreatywnego.